Zaczniemy od prezentacji, a następnie będą te dwie debaty. I teraz może poproszę Julię Hondzyńską z FISE, Kruszanowicz-Hondzyńską oraz panią Justynę Iwankiewicz o przedstawienie kluczowych wyników ogólnopolskiego badania potrzeb szkoleniowych praktyków ekonomii społecznej. Uważam, że to jest ważne, żebyśmy popatrzyli, co nam jest potrzebne, jeśli działamy w obszarze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ja też się z Państwem witam. Jestem szalenie szczęśliwa, dumna, zadowolona, że widzimy się tutaj dzisiaj w tak dużym składzie, w tak urozmaiconym gronie. Wspólnie nasza Fundacja FISE wspólnie z siecią zachodniopomorskich ośrodków ekonomii społecznej, które dzisiaj reprezentuje Justyna Iwankiewicz, jesteśmy członkami takiego dużego międzynarodowego projektu, którego skrót to BASE. I chciałybyśmy krótko pochwalić się z Państwem tym, co przez ten rok robiliśmy w tym projekcie, bo myślę, że to jest warte pokazania już teraz, chociaż projekt jest 4-letni, to teraz już mamy ciekawe wyniki badań, którymi chcemy się z Wami podzielić. Poproszę Cię, Robert, żebyś zmieniał slajdy. Zanim powiem o tym, co osiągnęliśmy w BASE, to chciałam Państwu bardzo krótko zarysować kontekst tego działania, bo on jest dosyć wyjątkowy. Ja myślę, że jesteśmy też dosyć dumne i zadowolone z Justyną, że uczestniczymy w czymś tak wyjątkowym. Bo co to jest za projekt i o co tutaj chodzi? BASE projekt to jest tak zwany blueprint. Zaraz dojdę do tego, co to blueprint, ale zacznę od tego, że niedawno Komisja Europejska uznała ekonomię społeczną, sektor ekonomii społecznej jako jeden z 14 kluczowych sektorów przedsiębiorczości czy sektorów ekonomii. W związku z tym dla ekonomii społecznej opracowano bardzo szeroki i zróżnicowany program rozwoju w różnych obszarach. My tutaj w projekcie BASE zajmujemy się rozwojem kompetencji i umiejętności osób, które się zajmują ekonomią społeczną, praktyków i menedżerów. Praktyków mamy tutaj na myśli osoby, które pracują w firmach społecznych, po to, żeby ta przedsiębiorczość społeczna mogła nam wzrastać, mogła się rozwijać i mogła też nadążać za trendami, które są w współczesnym świecie, ale także za wyzwaniami, jakie są zdiagnozowane przez Komisję Europejską. Mamy tutaj głównie na myśli tak zwaną sprawiedliwą transformację w kierunku rozwiązań zielonych i cyfrowego życia, cyfrowych rozwiązań. No więc jeżeli chodzi o to, że ekonomia społeczna jest uznana jako jeden z tych 14 ekosystemów gospodarczych, co się dzieje dla ekonomii społecznej? No, został 2 lata temu przyjęty przez Komisję Europejską plan działania dla ekonomii społecznej, ten tak zwany Social Economy, nie zmieniaj mi jeszcze, Action Plan, który jest programem strategicznym mówiącym nam o tym, co Komisja Europejska i kraje członkowskie powinny na rzecz ekonomii społecznej na swoim terenie robić. To jest taki jak klasyczny strategiczny dokument wyznaczający ogólne ramy działania. Ten blueprint to jest projekt, w ramach którego my tutaj dzisiaj dla Państwa występujemy i zaraz powiemy, co robimy. Tych blueprintów dla ekonomii społecznej jest więcej. My się zajmujemy umiejętnościami i kompetencjami potrzebnymi w prowadzeniu działalności takiej w ramach ekonomii społecznej, ale jest na przykład blueprint, który opracowuje kontekst taki edukacyjno-kompetencyjny wyłącznie dla przedsiębiorstw społecznych typu WISE, czyli tych zajmujących się działaniami reintegracyjnymi. To z angielskiego jest Work Integration Social Enterprise, czyli przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się właśnie reintegracją zawodową. Poza tym jest jeszcze Transition Pathway. Ja próbowałam znaleźć polskie tłumaczenia tych dokumentów, ale to jest trudne, nawet na stronie Komisji Europejskiej. Jest to znowu dokument, który nam mówi o tym, jak przedsiębiorstwa społeczne powinny przejść przez tę transformację cyfrową i zieloną w kierunku bardziej sprawiedliwych i ekologicznych i dostępnych rozwiązań. No i wreszcie Pact for Skills, o którym za chwilkę powiem chwilę więcej, bo on nam bardzo
mocno wyznacza ramy, w których my działamy w naszym projekcie BASE. Teraz możesz zmienić. Tak. Ten projekt to jest bardzo duże działanie, jak powiedziałam wcześniej. Zaangażowanych są w niego aż 10 państw członkowskich Unii Europejskiej i aż 25 partnerów. Także to jest bardzo duża inicjatywa, która no, stanowi też dość duże wyzwanie organizacyjne, ale też daje nam szalenie dużo okazji do tego, by wzajemnie się od siebie uczyć, nie tylko w związku z tym, co robimy w projekcie, ale też po prostu w kuluarach, czy gdzieś będąc w kontakcie. No to jest naprawdę niesamowita okazja do tego, żeby zobaczyć, jak różne kraje sobie radzą z tą ekonomią społeczną, na jakim są etapie, jakie są rozwiązania i gdzie widać, że one są bardziej priorytetowo traktowane, a gdzie jeszcze nie. Jeśli chodzi o te organizacje, które biorą udział w naszym partnerstwie, to też to nasze partnerstwo jest dosyć zróżnicowane i w tym jest jego siła, bo są to zarówno uniwersytety, jednostki badawcze, instytucje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym, jak i organizacje takie jak moja, czyli organizacje wspierające ekonomię społeczną, czyli organizacje sektorowe, tak jesteśmy nazywani w tym projekcie. Także też z każdego z tych 10 krajów członkowskich, które są zaangażowane w ten projekt, mamy co najmniej parę organizacja sektorowa plus organizacja zajmująca się kształceniem i edukacją. To jest ważne i zaraz powiem dlaczego, jak przejdziemy do tego, jak jest skonstruowany ten projekt. Teraz możesz zmienić. Tutaj jeszcze są symbole czy logotypy naszych partnerów, tak żeby Państwu trochę pokazać, niezbyt dobrze może widoczne na tym slajdzie, no ale to są organizacje, które z nami współpracują w tym projekcie. Nie będziemy ich chyba może... Właśnie, prawda? To sobie doczytacie, bo gdyby były pytania, to my wyślemy prezentację do wszystkich. Oczywiście. Jeszcze chciałam wrócić, idziemy dalej. Jeszcze chciałam wrócić na chwilkę do tego blueprintu, bo to jest dla nas bardzo ważny kontekst. Te blueprinty, które wspomniałam, że nie jesteśmy jedynym, one są jakby usadowione w ramach tego paktu na rzecz umiejętności, który jest szerszą strategią Unii Europejskiej na rzecz tego, żeby promować uczenie się przez całe życie, opracowywać coraz to nowe programy kształcenia i szkolenia dla osób dorosłych, które chcą też rozwijać siebie w dotychczas obranej ścieżce zawodowej, ale też na przykład ją zmienić. Ten Europejski Pakt na rzecz kształcenia czy umiejętności między innymi zakłada też wypracowanie narzędzi inwestowania w rozwój sektora. No w tym przypadku mówimy o sektorze ekonomii społecznej. Także on jest bardzo pojemny, można powiedzieć tak. Właśnie, przepraszam, wróciłam z zagranicy, przychodzą mi do głowy angielskie słowa, przepraszam. Co my robimy w tym projekcie? My przede wszystkim chcemy opracować, znaczy dowiedzieć się przede wszystkim, co chcą wiedzieć, czego chcą się nauczyć praktycy ekonomii społecznej w Polsce. Zaraz powiemy o tym dokładniej, bo już trochę wiemy, czego się chcą nauczyć i właśnie o tym za chwilkę będzie opowiadać Justyna. Ale my też zaprojektujemy ścieżki kształcenia, warsztaty, zajęcia, szkolenia, ale to wszystko zostanie, cały ten plan, który opracowujemy, plan edukacyjny, który opracowujemy, on zostanie również umieszczony już w istniejących kontekstach. No gdzie mnie zmienia, no? Dobrze, to nie wracaj, to już tutaj, no. W istniejących kontekstach, takich jak na przykład Europejskie Ramy Kwalifikacji, czy tak zwana baza ESCO, która jest bazą opisującą zawody, które istnieją, ale które też na przykład możemy opisy zawodów też stworzymy na potrzeby tego projektu, zawodów związanych z ekonomią społeczną oczywiście. No więc co my robimy w tym programie? Teraz jesteśmy na takim etapie, na którym już jesteśmy po punkcie pierwszym, czyli badanie potrzeb szkoleniowych przedstawicieli ekonomii społecznej i jesteśmy w momencie takim 2+3. Jeśli patrzymy na tę prezentację, ponieważ powstają ramy kwalifikacji nazywające się Sociocomp.
czyli takie ramy kwalifikacji, które będą sprecyzowane pod potrzeby praktyków ekonomii społecznej. Do tych ram kwalifikacji dodamy te programy szkoleniowe, a programy szkoleniowe są pod 4, a wcześniej będą opracowane profile zawodowe, pod które będziemy następnie pilotażowo szkolić, kształcić kadrę ekonomii społecznej w Polsce. Brzmi to na wielkie przedsięwzięcie, dlatego też ten program trwa 4 lata i dlatego też przez rok prowadziliśmy działalność badawczą tutaj w Polsce, ale też we wszystkich innych krajach, które uczestniczą w tym programie. Trwały takie same badania, jakie myśmy przeprowadzili. W związku z tym w tej chwili jako partnerstwo mamy informacje, porównywalne informacje o potrzebach szkoleniowych praktyków ekonomii społecznej z tych 10 krajów, które uczestniczą w naszym programie. Do czego nam to wszystko będzie służyć? No do tego, że jak już opracujemy te programy szkoleniowe i pilotażowo zrealizujemy te szkolenia dla blisko 200 osób w Polsce, to się zacznie gdzieś za rok mniej więcej, także zapraszamy do śledzenia naszych stron, na podstawie tego pilotażu będziemy następnie rekomendować Komisji Europejskiej kolejne działania związane z tym, jak te programy, jak programy w ogóle wspierające ekonomię społeczną powinny wyglądać, czego powinno się uczyć, jak się powinno kształcić te kadry ekonomii społecznej. Cały czas jesteśmy w kontekście ekonomii społecznej, ale także zielonych i cyfrowych przemian, które są bardzo ważnym elementem polityk publicznych na poziomie Unii Europejskiej i krajowym także. Chyba z kontekstu, co? Tak, tyle z kontekstu. Ja natomiast chciałabym mimo wszystko jeszcze odnieść się do 2 rzeczy. Pierwsza z nich to jest taka, że jest to o tyle fajne działanie, że mimo dosyć szerokiego kontekstu międzynarodowego my dostajemy dosyć duże pole do stworzenia naszych wewnętrznych, krajowych ram, procedur, raportów. Możemy próbować z tych wszystkich badań, mimo wszystko specyficzne dla naszego kraju i specyficzne dla naszych przepisów, ustalić rozwiązania. Jasne, końcowym etapem będzie jakieś tam międzynarodowe rekomendacje, natomiast my równie dobrze możemy zrobić to na poziomie krajowym i to jest bardzo fajne i dobre, bo jednak pozwala uwzględnić tą specyfikę narodową. Ja bym nawet powiedziała, że jeszcze mamy to pierwsze działanie w trakcie mimo wszystko. Proszę mi uwierzyć, że jesteśmy na tym pierwszym, jesteśmy nadal na tym pierwszym, trwało to rok czasu. Naprawdę był to wyjątkowy czas, ponieważ my w międzyczasie przygotowaliśmy 5 różnych raportów dotyczących ogólnej sytuacji sektorowej w danym kraju, dotyczących zapotrzebowania i to były tak naprawdę raporty już z wywiadów fokusowych i z pewnych takich badań początkowych. Również badaliśmy to, jakie szkolenia są dostępne tak naprawdę na rynku, a które mogłyby te oczekiwania spełnić. I to wszystko tak naprawdę znalazło się w raporcie końcowym, łącznie z tymi wynikami badania, które przeprowadziliśmy. Jest to dosyć długotrwały i skomplikowany proces, ponieważ jednak mimo wszystko wymaga to ustalenia jakichś wspólnych ram. Natomiast teraz wchodzimy rzeczywiście na ten etap 2+3, jak to Julia bardzo ładnie nazwała. I tak naprawdę dopiero w tym momencie przechodzimy do takiego właśnie konkretnego działania już związanego z profilami zawodowymi i programami szkoleń. Natomiast to jest cały czas etap początkowy projektu. Myślę, że to pokazuje jednak to, że to nie są przypadkowe działania, to nie są przypadkowe umiejętności, tylko to są rzeczywiście zbadane w oparciu o różnego rodzaju narzędzia, potrzeby. Nie, to ja już powiedziałam praktycznie. Tak, następny slajd. Natomiast jakby bardziej chcielibyśmy się tutaj dzisiaj skupić na tym elemencie tego badania potrzeb i umiejętności. Ono pokazało nam kilka kierunków, ale ja przyznaję się osobiście, że
Nie wszystkie były dla mnie zaskoczeniem, tak? Niektóre po prostu potwierdziły tylko to, co wiemy z naszego doświadczenia. Tak przedstawiała się między innymi struktura naszych respondentów. To, że kadra kierownicza jednak mimo wszystko obejmuje większą ilość tych respondentów, wynikało głównie z tego, że to do nich trafiała informacja jako pierwszych z prośbą o wypełnienie ankiety i bardzo często na nich się zatrzymywała. My tutaj musieliśmy wzmóc troszeczkę nasze wysiłki do tego, żeby jednak chcieli przekazać to troszeczkę dalej. Natomiast ta reprezentatywność myślę, że się pojawiła. Co istotne w tym badaniu, mamy takie dwie warstwy, dwa poziomy. Pierwszy to jest kwestia tej transformacji, tak? Czyli mamy zieloną, cyfrową, inkluzywność oraz zbadaliśmy również potrzeby, które wynikają z samego faktu bycia przedstawicielem sektora ekonomii społecznej. I drugi element, jakby druga warstwa, to jest poziom zajmowanego stanowiska, tak? Czyli kadra zarządzająca, kadra wspierająca, czyli de facto również ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, ale również wszystkie federacje, związki, sieci, które takimi działaniami się zajmują i oczywiście pracowników. Ja bardzo nie lubię tego praktyków, ale bo tak to jest dosłownie z przetłumaczeniu z projektu, natomiast my do końca chyba u nas na poziomie krajowym takiego nazewnictwa nie stosujemy, więc dlatego nie mogę się trochę przemóc. Poproszę dalej. Pierwszą mamy tą warstwę cyfrowej transformacji. Troszeczkę inne są oczywiście potrzeby kadry zarządzającej i wspierającej. I mimo wszystko da się zauważyć, że bardzo dużo potrzeb zarówno ze strony pracowników, jak i menedżerów wynika po prostu z braku podstawowych umiejętności dotyczących cyfrowych umiejętności i kwalifikacji. Z punktu widzenia kadry zarządzającej jeszcze o tyle jest istotne kwestia zarządzania zmianą w przypadku różnego rodzaju rozwiązań cyfrowych, ponieważ ten element niestety, ale bardzo często spotyka się z oporem ze strony pracowników, obawami. Jest to ten element, który wymaga doprecyzowania. Z praktyków, tak jak widzicie, tak naprawdę jest to znowu ta podstawowa wiedza z zakresu posługiwania się komunikacją, wykorzystaniem tych danych. Możemy dalej? Zielona transformacja. Zielona transformacja z kolei to jest również kwestia mimo wszystko zarządzania zmianą, ale to jest mimo tego, że mówi się dużo o zielonej transformacji, mimo tego, że to jest taki temat, który globalnie wszyscy wiemy, kolokwialnie powiem, ogarniamy. Natomiast z punktu... Tak. Natomiast z punktu widzenia tego konkretnego przedsiębiorstwa, wdrożenia zmiany w tym konkretnym przedsiębiorstwie, tak naprawdę zaczynają się problemy, bo kadra zarządzająca nie wie, w którym kierunku powinna iść, wprowadzać zmiany po to, żeby ich przedsiębiorstwo rzeczywiście przeszło tą transformację zieloną i zastosowało pewne schematy. Tak naprawdę z punktu widzenia pracowników to są te same obawy, plus jeszcze to jest kwestia takiego świadomego informowania ich o tym, jakie są zalety, po to, żeby oni wiedzieli, po co w ogóle to robią i dlaczego robią to w taki sposób, a nie inny. Kolejne. W kontekście inkluzywności tak naprawdę ze względu na charakter generalnie podmiotów ekonomii społecznej jest to najbardziej taki zakorzeniony poziom, taki rozeznany poziom w tym badaniu. I jeżeli chodzi o te umiejętności i kwalifikacje, których potrzebują zarówno zarządzający, jak i pracownicy, to jest taki poziom bardzo praktyczny, techniczny. Tak? Jak komunikować, jak rozmawiać, jak zarządzać grupą pracowników w odniesieniu do różnorodności. Czyli to są już praktyczne rozwiązania
które mogłyby po prostu usprawnić działanie podmiotu. Kolejny. To jest ten ostatni, jakby ta ostatnia warstwa, przynajmniej z poziomu obszarów badanych. I to jest ogólne potrzeby, które wynikają z tego, że ja jestem podmiotem ekonomii społecznej. I niestety, znaczy to jest to, co mnie w ogóle nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o wyniki, a mianowicie w kontekście kadry zarządzającej nadal jakby ogromne potrzeby w kontekście wzmacniania tych kompetencji zarządzających podmiotem. Strategią, zmianą, zarządzanie finansowe, wszystko, co generalnie łączy się z kompetencjami menedżerskimi. W kontekście pracowników natomiast, mimo wszystko, jest to troszeczkę mniejsza świadomość i wiedza na temat tego, jakie ja mam możliwości i prawa, będąc pracownikiem przedsiębiorstwa społecznego, jak ja mogę mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego. Czyli nadal mimo wszystko kręcimy się wokół tych podstawowych cech tak naprawdę ekonomii społecznej. To już chyba wszystko. Tak. My jeszcze jesteśmy w procesie tak zwanym cały czas, natomiast zachęcamy do śledzenia naszych stron, ponieważ w najbliższym czasie na stronach na pewno znajdzie się raport. Ten raport podsumowujący wszystkie te etapy, które do tej pory zostały przeprowadzone łącznie z pewnymi sumarycznymi wynikami badania. On po prostu musi przejść jeszcze pewne techniczne zmiany i akceptację troszeczkę ze strony partnera, naszego lidera wiodącego. Natomiast myślę, że niebawem już ten raport zamieścimy i pracujemy dalej. On będzie w języku polskim, na szczęście. Także też bariera językowa zminimalizowana, miejmy nadzieję. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do śledzenia nas przez następne 3 lata, co najmniej.